Dzień dobry, nazywam się Piotr Piechota, jestem ratownikiem medycznym, a dzisiaj opowiem Wam o takim wstępnym badaniu u pacjenta, które jest bardzo ważne z punktu widzenia samego pacjenta, ale tak samo z punktu widzenia lekarza, ratownika medycznego czy dyspozytora medycznego, którego będziecie dzwonić, jeśli chcecie wezwać pomoc. Jak już pewnie widzieliście, a jak nie widzieliście, to zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego filmiku, w którym opowiadałem Wam, jak skonfigurować sobie apteczkę i jakie rzeczy tam powinny się znaleźć. Kilka z tych rzeczy z tej apteczki dzisiaj sobie użyjemy, żebyście zobaczyli, jak proste jest takie badanie pacjenta przeprowadzić. Na co zwracać uwagę? Takim pierwszym i najważniejszym elementem jest wrażenie ogólne, jakie sprawia pacjent. Patrzycie na niego i zapewne, jak już znacie swoich przyjaciół, bliskich, krewnych, to czasami po prostu widać po człowieku, że jest chory i to jest bardzo ważna informacja dla Was, że coś z tym człowiekiem się niedobrego dzieje. Kolejną rzeczą, na jaką musicie zwrócić uwagę, to jak on oddycha. Czy on oddycha normalnie, czy oddycha szybko, czy widać u niego taki wysiłek oddechowy, kiedy próbuje oddychać, czy się podpiera, przyjmuje taką charakterystyczną pozycję podczas oddechu. No i kolejnym elementem takiego badania jest to, o czym Wam już kiedyś wspominałem przy okazji konfigurowania apteczki domowej. Zaczynamy sobie badać pacjenta. Zaczynamy od pulsoksymetru. Zakładamy na palec, włączamy i czekamy kilka chwil. O, pięknie, już nam pokazuje. Tutaj mamy saturację 98, tętno 70. Przy okazji takiego badania warto zaopatrzyć się, przygotować się wcześniej i mieć ze sobą kartkę i długopis. Na tej kartce zapisujemy sobie te wyniki pomiarów, żeby o nich pamiętać, żeby nie zapomnieć albo je nie przekręcić. Kolejną rzeczą, jaką sobie zbadamy u naszej pacjentki, to ciśnienie. Używamy zwykłego ciśnieniomierza automatycznego. Pamiętacie, zakładamy sobie na jedno lub drugie ramię w połowie odległości między barkiem a dołem łokciowym. Ten wężyk, pamiętajcie, że ma być w tą stronę. Ręka oparta, pacjent rozluźniony. Klikamy sobie, rozpoczyna pomiar. Mierzy. Pięknie, jeszcze chwileczkę. Dobra. Mamy ciśnienie zmierzone. Piękne parametry, 110/60. Zapisujemy sobie pomiar. Przechodzimy do kolejnego badania. Kolejnym pomiarem będzie temperatura. To również jest bardzo istotne. Termometr. Przykładamy sobie na duże naczynie, najlepiej na skronie, tutaj z odległości 1 cm. Klikamy i mamy gotową temperaturę. Jeśli macie u siebie w domu termometr, którym można mierzyć temperaturę głęboką na błoniu, jest jeszcze lepiej, bo wtedy wkładacie takiemu pacjentowi termometr do ucha, klikacie i pomiar jest znacznie bardziej miarodajny. Wynik sobie zapisujemy. No i ostatnia, ale kluczowa część badania to jest pomiar cukru w krwi włośniczkowej. Pamiętajcie o kilku ważnych rzeczach. Jak macie pacjenta, to jak go nagłuwacie, to nie na środku, tylko gdzieś z boku, dlatego że po prostu on nie czuł później dyskomfortu. Warto sobie użyć takiego gazika nasączonego spirytusem, przetrzeć w jedną, w drugą stronę. Jeśli ten palec byłby zabrudzony, czekamy chwilkę, najlepiej gdzieś około 30 sekund, jeśli tego spirytusu będzie dużo. No i następnie nakłuwamy. Widzicie? Dzielna pacjentka, nawet okiem nie mrugnęła. Przykładamy sobie pod kątem prostym pasek. Przytrzymaj sobie teraz ten gazik tutaj. No i mamy wynik pomiaru cukru. Zapisujemy. I w zasadzie takie całe badanie, szybkie, proste, w zasadzie nieskomplikowane, a bardzo przydatne. Jeśli Wam się film podobał, komentujcie, piszcie, co o tym myślicie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Będziecie wtedy na bieżąco otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Zostawcie dzwoneczek, lajka, jeśli Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem.